Crusader Kings 3 już od swojego debiutu oferował niepowtarzalne podejście do średniowiecznej polityki, wojen oraz intryg. Jednak jak wyglądały początki tej kultowej serii? I co sprawiło, że Crusader Kings zyskało taką popularność? W tym filmie cofniemy się do czasów, kiedy to wszystko się zaczęło. My jesteśmy Przemo i Cebik z kanału, no nie? I zapraszamy. Paradox Interactive to szwedzkie studio założone w latach 90. Zyskało sławę dzięki serii Europa Universalis. Gry te stawiały na wielką strategię, oferując graczom możliwość zarządzania państwami na przestrzeni stuleci. Jednak w 2004 roku postanowiono spróbować czegoś nowego. Crusader Kings było odpowiedzią na pytanie, co by było gdyby skupić się nie na państwie, jak to było czy to w wypadku Europy Universalis czy Hoja, a bardziej na osobie, która zarządza tym państwem. Pierwsza odsłona Crusader Kings ukazała się w 2004 roku. Akcja gry toczyła się w średniowieczu w latach 1066-1453, czyli w okresie wojen krzyżowych, rozwijających się dynastii i wielkich konfliktów. Celem było nie tylko zarządzanie swoim królestwem, ale przede wszystkim rozwijanie swojej dynastii i wprowadzanie ich na zagraniczne trony. To jest coś, przez co Crusader Kings było bardzo ciężko porównać do innych gier Paradoxu. W odróżnieniu od gier, gdzie sterujesz państwem, tutaj każda decyzja miała wpływ na Twoją rodzinę. Układy małżeńskie, zdrady, spiski, a nawet wychowanie dzieci. Wszystko to decydowało o sukcesie lub upadku dynastii. Mechanika sukcesji była kluczowa. Twoja gra nie kończyła się, gdy zmarł władca. Grałeś jego spadkobiercą. Dzięki temu każda rozgrywka była unikalną sagą, pełną nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Grę mogliśmy zacząć w jednym z trzech okresów historycznych. Kryzysu Anglii, po tym jak władca zmarł w walce z Normanami, trzeciej wyprawie krzyżowej lub wojnie stuletniej. Gra proponowała nam państwa, które wydawały się najbardziej ciekawe w danej epoce historycznej, tak jak Francja czy Anglia. Jednak nic nie stało na przeszkodzie, by zagrać czymś innym jako wasal i dążyć do sukcesji. No właśnie. Kolejna rzecz, która wyróżniała tę grę, to rozbudowany system feudalny. Dzięki niemu mogliśmy zacząć jako wasal mało znaczącego barona, a po wywalczeniu sobie drogi przez pozostałe struktury systemu skończyć w cesarskiej koronie. Crusader Kings spośród innych gier Paradoxu jest swego rodzaju ewenementem. Mamy militarne Hearts of Iron, ekonomiczną Wiktorię i Europkę, która łączy te dwa style. A Crusader Kings z jednej strony jest podobny, ale nie da się go nigdzie zaszufladkować. Przez tą znaczącą zmianę, że nie gramy danym państwem, a jego głową, władcą. Dzięki temu Crusader Kings było również znane z generowania niesamowicie absurdalnych historii. Gracze uwielbiali dzielić się opowieściami o zdradzających małżonkach, morderczych dzieciach czy przypadkowych dziedzicach, którzy niespodziewanie obejmowali tron. Czy gra została przyjęta dobrze? No, zależy kogo się spyta. Na takim Metacritics opinie są bardzo podzielone. Z jednej strony gracze oraz recenzenci chwalili, że jest to podobnie jak pierwsza Europa Universalis, bardzo wymagająca, ale satysfakcjonująca rozgrywka, ale z drugiej strony było też sporo narzekań, że osoby, które już wcześniej grały, czy to właśnie w Europkę, czy to w Hoja, jednak nastawiały się na coś zupełnie innego niż dostali w efekcie końcowym. I Crusader Kings był na tym polu dla nich rozczarowaniem. Gra, podobnie jak inne pierwsze gry Paradoxu, cierpiała na małą czytelność mapy oraz mechanik. Jak to powiedziałem, dla fanów było zaletą, ale przez to Paradox mógł trafić z nimi do bardzo wąskiego grona. Dlatego w 2012 roku Paradox wypuścił Crusader Kings 2, które wniosło grę na zupełnie inny poziom. Gra rozbudowała takie mechaniki jak system wasali, religia czy same intrygi. W tej części gry gracze mogli stworzyć swoje własne imperia, konwertować religię, a nawet wprowadzać wiarę satanistyczną. Największą zaletą Crusader Kings 2 i wadą zarazem był model DLC. Na plus z czasem rozbudował grę o nowe mechaniki i kultury, od wikingów po Indię. Gra stała się kultowym klasykiem, a społeczność moderska dodatkowo zwiększyła jej żywotność, tworząc modyfikacje takie jak Game of Thrones. Ale z drugiej strony ktoś musiał za tę zawartość zapłacić. Była to pierwsza gra Paradoxu, która zaczęła wprowadzać liczne DLC-ki, z którymi dziś kojarzymy tego wydawcę. A ja dodam, że jeśli nigdy nie graliście w Crusader Kingsa 2, to macie ku temu okazję, ponieważ jakiś czas temu podstawowa wersja gry przeszła na model free-to-play, więc jest to doskonały sposób, żeby sprawdzić tę zacną serię. Po ogromnym sukcesie drugiej części w 2020 roku nadszedł czas na Crusader Kings 3. Gra zachwycała fanów jeszcze bardziej rozbudowaną symulacją postaci i lepszą oprawą wizualną. Nowe funkcje, takie jak rozwój postaci przez cechy i decyzje, uczyniły rozgrywkę jeszcze bardziej wciągającą. Jeśli chodzi o grafikę, był to istny krok milowy dla Paradoxu. Naszego władcę mogliśmy tutaj nie tylko tworzyć, ale i wszystkie postacie były tutaj generowane w pełni 3D.
I często mogliśmy zobaczyć, jak na przykład drapią się po brodzie podczas rozmów pokojowych. Seria Crusader Kings to coś więcej niż kolejna gra Paradoksu. To istna maszynka do opowiadania historii. Gra od swoich skromnych początków w 2004 roku stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych tytułów tegoż studia. Crusader Kings 3 kontynuowało tradycję generowania niezapomnianych historii związanych z intrygami, dworem i robieniem bankkartów. Ale wprowadziło także uproszczony interfejs, dzięki czemu gra stała się bardziej przystępna dla nowych graczy. Dzięki wsparciu moderów i regularnym aktualizacjom, Crusader Kings 3 ma przed sobą długą przyszłość. Czego nie mogę powiedzieć o naszych portfelach, które za te aktualizacje zapłacą. Crusader Kings 3 jest też świetną opcją do roleplayowania. Z racji, że możemy się tutaj właśnie wcielić w konkretną osobę, a nie jakieś całe państwo i do tego posiadamy jakiegoś znajomka na Discordzie, no to możemy tutaj tworzyć iście fabularne historie, porównywalne pewnie często do tych z Dungeons and Dragons, chociaż pewnie i tak bym wolał D&D. A ty, czy grałeś już w Crusader Kings? Może przeżyłeś tam jakąś intrygującą historię? Podziel się nią z nami w komentarzach pod filmem. Jeśli dotarłeś do tego momentu, proszę Cię o zostawienie łapki w górę i suba. Do końca roku mamy za cel wbicie 10 000 subów, a jeśli uda nam się to zrealizować, przygotujemy takie materiały jak historia serii Europa Universalis, historia Bethesdy, a w ramach cyklu Gry po latach przyjrzymy się Red Alertowi trójce. Widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia! Żegnam cieple. Na razie.